Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami to jedna z najbardziej złożonych i społecznie wrażliwych inwestycji drogowych w Polsce. Z jednej strony mamy realny problem przeciążonej, popularnej Zakopianki, z drugiej obawy mieszkańców gmin, przez które potencjalnie mogłaby przebiegać nowa trasa. 12 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w centrali Generalnej Dyrekcji, które miało na celu próbę wyjścia z dotychczasowego impasu dotyczącego wariantów wprowadzenia tej trasy. Proces planowania inwestycji tej skali rozpoczyna się od studium korytarzowego, czyli wstępnego etapu, na którym wyznacza się możliwe korytarze, w których droga mogłaby zostać poprowadzona. Kolejny krok to STS, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, którego celem jest wyłonienie wariantu rekomendowanego do dalszych procedur, w tym uzyskania decyzji środowiskowej. Równolegle prowadzone są konsultacje społeczne, formalnie spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy i samorządy mogą zgłaszać uwagi. I właśnie na tym tle pojawiły się największe napięcia, ponieważ nowa droga tej klasy wchodzi w obszary o dużej gęstości zabudowy. W tym miejscu trzeba wyraźnie powiedzieć o jednym z kluczowych problemów. Przez lata nie pozostawiono rezerwy terenowej pod budowę nowej drogi ekspresowej. To czynnik, który dziś w największym stopniu determinuje trudność całego przedsięwzięcia. Brak rezerwy oznacza, że nowa droga musi zmieścić się już w zagospodarowaną przestrzeń między istniejącą zabudowę, infrastrukturę lokalną i tereny cenne przyrodniczo. Przekłada się to na większą liczbę kolizji przestrzennych i wyburzeń oraz na konieczność stosowania kosztownych i technicznie wymagających rozwiązań, takich jak tunele czy estakady. Gdyby rezerwa była zachowana, dzisiejsza debata wyglądałaby zupełnie inaczej. Generalna Dyrekcja podała datę 2045 roku jako możliwy horyzont zakończenia inwestycji, jednak na tym etapie harmonogramy należy traktować bardzo orientacyjnie. W świetle doświadczeń z innymi podobnie problematycznymi odcinkami S7 czy S17 powinniśmy liczyć się z tym, że faktycznie opóźnienia m.in. na etapie uzyskania decyzji środowiskowej i skargi do sądów administracyjnych mogą przesunąć te otwarcia jeszcze dalej. Istotnym kontekstem dla całej dyskusji są plany modernizacji obecnej DK7, niezależnie od przyszłej S7. W ciągu kilku lat cała Zakopianka od Krakowa do Myślenic ma uzyskać standard w pełni bezkolizyjny z przekrojem dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu i węzłami drogowymi, bez żadnych skrzyżowań w jednym poziomie ani przejść dla pieszych. Powstaje więc pytanie, skoro stara trasa stanie się drogą dwujezdniową, czy nowa S7 jest w ogóle potrzebna? Odpowiedź jest twierdząca, ale wymaga szerszej perspektywy. Nie chodzi wyłącznie o poprawę warunków na jednej osi komunikacyjnej, lecz o zbudowanie układu dwóch dróg o wysokim standardzie, które rozłożą potoki ruchu, przejmą część ruchu tranzytowego i odciążą drogi niższych klas. Modernizowana DK7 poprawia bezpieczeństwo i płynność tu i teraz w ciągu istniejącego korytarza. Nie będzie to formalnie droga ekspresowa, ponieważ polskie wytyczne dotyczące parametrów dróg A i S są bardzo wyśrubowane, natomiast w wielu krajach Unii Europejskiej droga o takich parametrach byłaby oznaczona znakiem D7. Natomiast projektowana nowa S7 w większości krajów Europy Zachodniej mogłaby być oznaczona jako autostrada i tak właśnie należy patrzeć na cały problem, że celem jest zaprojektowanie kompleksowo układu rozprowadzającego ruch pomiędzy autostradę i ekspresówkę. Nowa S7 powinna stworzyć istotną alternatywę i zwiększyć przepustowość całego układu, a nie tylko przejąć ruch z istniejącej arterii. Warto przy tym pamiętać, że S7 nie będzie funkcjonować w próżni. W perspektywie około 10 lat planowana jest rozbudowa całej obwodnicy Krakowa do przekroju co najmniej dwóch jezdni o trzech pasach ruchu. Również autostrada A4 na odcinku z Katowic do Brzeska lub nawet do Tarnowa ma zostać poszerzona do przekroju dwóch jezdni o trzech pasach ruchu. Powstanie także łącznik od drogi S52 do obwodnicy Skawiny w klasie GP, jednak według obecnych planów będzie to droga jednojezdniowa z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, co jest ogromnym błędem. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Kolejnym elementem układanki jest planowana do około 2040 roku realizacja trasy zwierzynieckiej i pychowickiej, czyli zachodniego odcinka tzw. trzeciej obwodnicy Krakowa.
Oznacza to, że w momencie otwarcia nowej S7 do Myślenic cały układ drogowy aglomeracji krakowskiej będzie już znacząco inny od tego, który obserwujemy obecnie. Jak zatem wyglądają dotychczas zaproponowane warianty przebiegu trasy S7 z Krakowa do Myślenic? Pierwotnie zamierzaliśmy w tym miejscu szczegółowo omówić wszystkie 6 zaprezentowanych wariantów trasy, w tym ich podstawowe parametry, czyli długość proponowanych tras, liczbę tuneli i estakad, koszty oraz skalę ingerencji w zabudowę. Jednak w świetle niedawnych informacji o przejęciu prac nad projektem przez Centralę Generalnej Dyrekcji w Warszawie i możliwym wyzerowaniu dotychczasowych analiz wariantowych, takie zestawienie straciłoby swój walor praktyczny, jeżeli rzeczywiście dojdzie do zasadniczej zmiany podejścia i opracowania nowych koncepcji. Dlatego zamiast omawiać wszystkie, być może już nieaktualne warianty w detalach, w tym filmie skupimy się na istocie problemu, którą one ukazały, napięciu między niekwestionowaną potrzebą budowy nowego, wydajnego korytarza transportowego, a ograniczeniami przestrzennymi i społecznymi regionu. To właśnie te wnioski będą kluczowe także przy opracowywaniu nowych propozycji przebiegu S7 z Krakowa do Myślenic. Odrzucone warianty pokazały kluczowy problem – brak rezerwy terenowej pod korytarz drogi ekspresowej. Każdy z przebiegów w mniejszym lub większym stopniu musiałby naruszać istniejącą zabudowę. Jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów analizowanych wariantów było też potencjalne oddziaływanie na strefę ochronną uzdrowiska Sfoszowice. Część wariantów przebiegała w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną uzdrowiskową lub w terenach o wysokiej gęstości zabudowy jednorodzinnej. Oznaczałoby to ryzyko długofalowego konfliktu z funkcją leczniczą uzdrowiska, które z definicji wymaga ograniczenia hałasu i zanieczyszczeń. Inny fundamentalny problem to wąskie gardło na A4. Poważną wadą 6 pierwotnie zaprezentowanych jest wtłoczenie ruchu z nowej S7 w obwodnicę Krakowa w ciągu autostrady A4. Prognozy ruchu wskazywały dla wszystkich tych wariantów przekroczenie granicy stosowalności przekroju 2 jezdni o 3 pasach ruchu. Oznacza to, że realnym kosztem wariantów byłaby konieczność dalszej rozbudowy autostrady do przekroju 2 jezdni o 4 pasach ruchu. Bez doliczenia takiego scenariusza porównanie kosztów wariantów S7 nie jest w pełni miarodajne. Kolejny problem stanowiłby konieczność przebudowy węzłów Łagiwniki i Wieliczka. Warianty B, C, E i F generowały dodatkowe obciążenie dla istniejących węzłów Łagiwniki i Wieliczka. Przy prognozowanym natężeniu ruchu konieczna byłaby ich istotna rozbudowa. Nie kosmetyczna korekta, lecz zasadnicza przebudowa układu łącznic. To kolejny element, który powinien być integralną częścią rachunku kosztów i oddziaływań przy porównywaniu wariantów. Węzły te już funkcjonują w warunkach wysokiego obciążenia, a kolejne dokładanie potoków ruchu bez zasadniczej przebudowy prowadziłoby do utraty płynności i pogorszenia bezpieczeństwa. Należy także wskazać na spór o rzeczywistą skalę wyburzeń i kosztów. Według oficjalnych komunikatów najtańszy i zawierający najmniej wyburzeń wskazany był wariant E, a w drugiej kolejności D. Jednak analiza porównawcza pokazała, że kombinacja odcinków wariantów D i E oznaczałaby jeszcze mniejszą liczbę wyburzeń oraz niższy koszt ekonomiczny. Oznacza to, że przyjęta metodologia porównawcza budziła wątpliwości w zakresie wskazania wariantu najbardziej racjonalnego, ekonomicznie i społecznie, gdzie różnice w liczbie nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia były kluczowym parametrem oceny. Problemów w metodzie oceny wariantów i porównania było niestety znacznie więcej i omówimy je w dalszej części filmu. Zgodnie z komunikatem Generalnej Dyrekcji, warianty A do F utraciły rekomendację Generalnej Dyrekcji i nie są obecnie brane pod uwagę jako wiodące, rekomendowane czy preferowane. Skoro tak, to jakie są potencjalne alternatywy? W naszej opinii koniecznie należy przeanalizować możliwość doprowadzenia S52 z Kalwarii Zebrzydowskiej lub węzła Lanz-Korona przez obwodnicę Skawiny do węzła Kraków-Skawina na A4 jako drogi klasy S albo bezkolizyjnej dwujezdniowej drogi klasy GP. Obecnie planowana jest budowa przez województwo takiego łącznika od S52 do obwodnicy Skawiny, jednak ma on być realizowany jako jednojezdniowa droga kolizyjna klasy GP. Gdyby S52 została doprowadzona do węzła Skawina, to trasa z Krakowa do Bielska-Białej byłaby krótsza, a ruch z S52 nie kumulowałby się z ruchem z S7. Do tej pory we wszystkich analizach z góry przyjęto założenie, że wraz z zaprojektowaniem nowego przebiegu drogi S7
Niezbędne jest zaprojektowanie również nowego przebiegu drogi S52 na wschód od Głogoczowa do połączenia z węzłem z drogą S7, co znacznie zwiększało koszty wariantów oraz liczbę wyburzeń, a także spowodowałoby ogromny sprzeciw zwłaszcza mieszkańców gminy Siepraw, która miałaby zostać pocięta aż 2 nowymi drogami ekspresowymi. Tymczasem z tego przedłużenia można całkowicie zrezygnować, gdyby łącznik od S52 do A4 powstał jako droga dwujezdniowa. Co więcej, w przypadku łącznika do Skawiny konieczne byłoby jedynie zaprojektowanie drugiej jezdni na i tak planowanym ciągu drogowym oraz budowa drugiej jezdni na już istniejącej obwodnicy Skawiny, co jest znacząco tańsze oraz ma potencjalnie szansę wiązać się z mniejszą liczbą protestów niż konieczność wyznaczenia całkowicie nowego korytarza drogowego. Łączny koszt zadania mógłby zatem być nawet tańszy, tym bardziej, że w takiej sytuacji można byłoby rozważać budowę odcinka Lanz-Korona-Głogoczów w przekroju 2+1. Jeżeli prognozy ruchu potwierdziłyby, że pełny przekrój dwóch jezdni o 2 pasach ruchu nie byłby w tym układzie potrzebny, to po uzyskaniu decyzji z RIT bez problemu można jeszcze podjąć decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę na tym odcinku jednej jezdni z pozostawieniem rezerwy pod rozbudowę w przyszłości w razie konieczności i wyznaczenie na niej właśnie przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem kierunków ruchu. Patrząc nieco szerzej, jeśli S52 lub bezkolizyjna DK52 zostałyby doprowadzone do węzła Skawina, to odległość z tego węzła do węzła Kraków-Mistrzejowice wynosi 30 km po północno-zachodniej obwodnicy Krakowa, natomiast 28 km po obwodnicy południowo-wschodniej, więc ruch w kierunku północnym mógłby rozłożyć się na 2 trasy. Rozdzielenie od siebie potoków ruchu z S7 i S52 pozwoliłoby również lepiej rozprowadzać ruch po A4, ponieważ pojazdy z obu dróg ekspresowych wjeżdżałyby na autostradę na innych węzłach. Natomiast według obecnej koncepcji planujemy skumulować wszystkie potoki ruchu na jednym ciągu drogowym, na jednym węźle z A4 i na jednym głównym wjeździe do Krakowa. Dlatego naszym zdaniem w ramach dalszych analiz należy koniecznie poddać ocenie również taką możliwość i porównać ją z pozostałymi wariantami. W takim układzie z południowej części Krakowa w kierunku Podhala prowadziłyby 3 równoległe ciągi o przekroju dwujezdniowym: zmodernizowana Zakopianka, nowa ekspresowa S7 oraz łącznik do S52. Oddzielnym wątkiem dotyczącym węzła Skawina jest uzasadnienie powodów, dla których odrzucono analizowane warianty S7 prowadzące na zachód od obecnej Zakopianki. W STS rozważano 7 wariantów poprowadzenia S7 z węzła Kraków-Skawina i część z nich otrzymała dobre wyniki w analizie wielokryterialnej. Jednak zostały one odrzucone na rzecz wariantów o gorszych wynikach analizy. Podane uzasadnienie było takie, że wybór tych wariantów wymagałby 2 jezdni o 4 pasach ruchu na odcinku autostrady A4 od węzła Kraków-Balice do węzła Kraków-Skawina. Tymczasem zgodnie z planami rozbudowy autostrady A4 na tym fragmencie i tak niemal cała długość ma uzyskać przekrój albo 2 jezdni o 4 pasach ruchu, albo 2 jezdnie o łącznie 5 pasach ruchu wraz z jezdniami zbiorczo rozprowadzającymi w każdym kierunku, z wyjątkiem około 1,5-kilometrowego odcinka za węzłem Bielany, gdzie przewidziano zwężenie do 3 pasów ruchu. W tej sytuacji argument, że wariant skawiński wymusza zbyt dużą rozbudowę A4 wydaje się dyskusyjny. Koszt dodania 4 pasa na brakującym odcinku należy po prostu doliczyć do kryterium ekonomicznego danego wariantu, zamiast traktować go jako powód do całkowitej eliminacji danego wariantu. Węzeł Kraków-Skawina pozostaje więc punktem, który zasługuje na ponowną, pogłębioną analizę w ścisłym powiązaniu z przebudową A4 oraz docelową strukturą ruchu w południowej części aglomeracji krakowskiej i możliwymi połączeniami pomiędzy drogą S52 a autostradą A4. Jednym z zagadnień, które w ocenie części analizujących projekt wymagają ponownego sprawdzenia, jest sposób oceny wariantów prowadzących trasę w kierunku węzła Kraków-Bieżanów, stanowiąc wschodnią obwodnicę Wieliczki. Warianty te uzyskały niższą punktację od wariantów AF, jednak jest kilka problemów. Po pierwsze, warianty od węzła Bieżanów analizowano przy założeniu prędkości projektowej 130 km/h.
Tak wysoki parametr techniczny przekłada się bezpośrednio na większe promienie łuków, co w terenie o gęstej zabudowie prowadzi do zwiększenia liczby kolizji i wyburzeń. Tymczasem w przypadku niektórych innych wariantów dopuszczono analizę przy niższych prędkościach projektowych jak 110 km/h, a w przypadku wariantu E była to prędkość projektowa 90 km/h. Z punktu widzenia metodologii porównawczej oznacza to, że warianty nie były oceniane w analogicznych warunkach technicznych. Uwaga ta zresztą dotyczy również wielu innych wariantów, tylko jednakowe założenia co do prędkości projektowych pozwalają na miarodajne porównanie różnych korytarzy. Drugą kwestią jest sposób liczenia wyburzeń w wariantach bieżanowskich. W analizach przyjęto przebieg obejmujący równocześnie bardzo długi łącznik do Głogoczowa, co skutkowało dużą liczbą kolizji z zabudową, zwłaszcza w rejonie Sieprawia. W celu pełnej oceny konieczne jest więc przeprowadzenie analogicznych obliczeń dla wariantów bieżanowskich, ale przy całkowitej rezygnacji z tego łącznika, a jednocześnie z uwzględnieniem połączenia S52 do A4 w rejonie Skawiny, o którym mówiliśmy wcześniej. Kolejny problem jest taki, że w analizach tych wariantów nie przewidziano węzła z drogą wojewódzką nr 964 prowadzącą w kierunku Dobczyc. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla funkcjonalności układu drogowego, lecz także dla wyników prognoz ruchu. Brak takiego węzła powoduje bowiem, że ruch z Dobczyc nie może wjechać na drogę ekspresową i pozostaje na drogach niższej klasy, co skutkowałoby zaniżeniem prognozowanego ruchu w tym wariancie S7. Jednocześnie w analizie wielokryterialnej jednym z elementów oceny była liczba węzłów, co oznacza, że wariant pozbawiony tego połączenia otrzymywał niższą punktację także w tym kryterium. Jeżeli nie ma żadnej możliwości realizacji węzła bezpośrednio w okolicy drogi nr 964, to konieczne jest rozważenie innej lokalizacji węzła i łącznika do niego zamiast całkowitego odcięcia okolic Dobczyc od drogi ekspresowej. Z tych powodów należy uznać, że wariant bieżanowski powinien zostać ponownie przeanalizowany w kilku konfiguracjach technicznych przy niższej prędkości projektowej, bez dodatkowego łącznika do Głogoczowa oraz z uwzględnieniem węzła z drogą wojewódzką nr 964. Dopiero zestawienie takich scenariuszy pozwoliłoby porównać go z innymi wariantami na w pełni porównywalnych zasadach. Dodatkowo należałoby również przeanalizować możliwość budowy krótkiego tunelu na północy Wieliczki, gdzie w dotąd rozpatrywalnych wariantach koniecznych było najwięcej wyburzeń, a ukształtowanie terenu pozwalałoby na zaprojektowanie krótkiego tunelu pod wzgórzem, np. w tym rejonie. Należy w końcu wspomnieć, że po udostępnieniu całej wschodniej obwodnicy Krakowa przez węzeł bieżanowski poprowadzony zostanie szlak S7 z północy Polski. Zatem przedłużenie S7 dalej na południe z tego węzła jest jedynym wariantem, który nie spowodowałby mieszania się potoków ruchu z A4 i S7 na żadnym z odcinków autostrady. Tylko z tego powodu wskazane byłoby ponowne rozpatrzenie tego wariantu. W trakcie dyskusji samorządowej pojawiły się również propozycje wariantów znacznie odbiegających od dotychczasowych analizowanych korytarzy. Najczęściej przywoływaną koncepcją jest wariant poprowadzenia nowej trasy znacznie bardziej na wschód, w kierunku węzłów Niepołomice lub Targowisko w ciągu autostrady A4. Zdaniem części samorządów taki przebieg mógłby ograniczyć konflikty przestrzenne w gęsto zabudowanych gminach na południe od Krakowa. Jednocześnie inne samorządy wyraźnie sprzeciwiają się temu rozwiązaniu. Z punktu widzenia planowanej infrastruktury wariant ten budzi kilka wątpliwości natury systemowej, ponieważ oprócz zwiększonych kosztów inwestycji przy tak dużym wydłużeniu trasy oraz odsunięciu drogi od Krakowa istnieje ryzyko, że większość ruchu z aglomeracji w dalszym ciągu korzystałaby ze zmodernizowanej Zakopianki. Jednak oczywiście warto takie warianty poddać analizie, aby móc porównać te aspekty w mierzalny sposób. Warto zwrócić uwagę, że im dalej na wschód taki wariant byłby poprowadzony, tym większe jest ryzyko, że na starej Zakopiance mógłby pozostać ruch z kierunku Warszawy, podczas gdy nowa trasa pełniłaby funkcję tranzytową jedynie z kierunku południowo-wschodniego Polski. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie możliwości połączenia wschodnich przebiegów S7 z autostradą A4 możliwie blisko Krakowa, np. w rejonie MOP-u Podłęże. W takim scenariuszu można byłoby rozważyć węzeł zespolony z istniejącym miejscem obsługi podróżnych, a w skrajnym przypadku, gdyby nie było możliwości technicznych, nawet likwidację MOP-u i budowę węzła w jego miejscu. Warto zauważyć, że w dotychczasowych analizach możliwość lokalizacji węzła między węzłami Bieżanów i Niepołomice była odrzucona
właśnie m.in. z powodu istnienia MOP-u. Jednak taki powód odrzucenia potencjalnego punktu początkowego może budzić wątpliwości. Koszt likwidacji i odtworzenia MOP-u jest wielokrotnie niższy niż koszt wyburzeń zabudowy mieszkaniowej w innych rozpatrywanych wariantach. Koszt odtworzenia parkingu w innej lokalizacji powinny po prostu zostać wliczone do kryterium ekonomicznego w analizie. Analogicznie jak w przypadku węzła Bieżanów, warianty skrajnie wschodnie powinny być analizowane wraz z całkowitą rezygnacją z budowy łącznika przez Siepraw, a w zamian z dwujezdniowym łącznikiem od S52 do obwodnicy Skawiny. Kluczową kwestią w kontekście wariantów bieżanowskich oraz wariantów skrajnie wschodnich jest przepustowość węzła Kraków Południe. Musi on być w stanie przenieść ruch, jaki pozostanie na starej Zakopiance. W przyszłym roku ma się rozpocząć jego przebudowa, jednak jak opowiadałem bardziej szczegółowo w ostatnim filmie o źle zaprojektowanych węzłach, prognozy ruchu dla S7 wskazują, że powstanie tam wąskie gardło na zwężeniu do 2 pasów ruchu przed węzłem Libertów. W tym momencie można jeszcze minimalnym kosztem zmienić projekt tak, aby na obu jezdniach pas włączania z jednego węzła przechodził w pas wyłączania sąsiedniego węzła, eliminując to wąskie gardło o długości jedynie około 100 metrów. Natomiast na estakadzie na jezdni wschodniej konieczne jest zrezygnowanie ze ścięcia pierwszego przęsła, tak aby możliwe było wyznaczenie na niej trzeciego pasa tranzytowego. Jest to absolutnie kluczowe w kontekście przyszłych analiz dla wariantów S7. W przeciwnym razie może okazać się, że teraz Generalna Dyrekcja przebuduje węzeł w obecnie planowanej wersji, uniemożliwiając rozbudowę estakady o trzeci pas. Zaś potem ta sama Generalna Dyrekcja zdecyduje o odrzuceniu wariantów S7 do węzła Bieżanów lub do dalszych węzłów, argumentując to tym, że prognozy ruchu wskażą, że trzeci pas od węzła Kraków Południe do węzła Libertów byłby konieczny, a będzie już za późno, aby tę zmianę łatwo wykonać. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie poprawek do projektu węzła teraz, gdy można wykonać to absolutnie minimalnym kosztem. Tym bardziej, że prognozy ruchu wskazują na przekroczenie przepustowości tego wąskiego gardła już w 2040 roku, czyli że nowo przebudowany węzeł przestanie być wydolny już około 10 lat po otwarciu. W debacie pojawia się również koncepcja prowadzenia S7 w kierunku węzła Morawica, nieopodal lotniska Balice. Ten wariant był jednak analizowany już na wcześniejszym etapie studium korytarzowego i uzyskał bardzo słabe wyniki w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Kluczowym narzędziem stosowanym w studiach STS jest tzw. analiza wielokryterialna. To metoda porównawcza, w której każdy wariant otrzymuje punktację w szeregu kategorii, m.in. środowiskowych, społecznych, ekonomicznych oraz transportowych. Następnie po zastosowaniu odpowiednich wag powstaje ranking wariantów. W przypadku analiz dotyczących odcinka Kraków-Myślenice wskazane zostały jednak problemy metodologiczne w sposobie liczenia punktacji. Jednym z nich jest sposób obliczania średnich wartości dla wszystkich kryteriów oraz metoda ich normalizacji do minimalnych i maksymalnych wartości w każdym podkryterium. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, efektem jest przykładowo to, że wyburzenie garażu miało dla oceny wariantów o wiele większe znaczenie niż wyburzenie domu. Jak to możliwe? Popatrzmy na przykład na tzw. odcinek decyzyjny numer 1 z analizy. Otóż wyburzenia domów otrzymywały wprawdzie czterokrotnie większą wagę w analizie, jednak w rozpatrywanych wariantach było do wyburzenia od 0 do 4 garaży, a domów nawet ponad 200. W efekcie przyjętego błędnego sposobu normalizacji, uwzględniającego minimalne i maksymalne wartości każdego z podkryteriów, każdy z 4 garaży wpływał na ostateczną punktację wariantów kilkunastokrotnie bardziej niż każdy z 200 domów. Jest to nieakceptowalny sposób dokonywania oceny, który zaburzył wyniki tak naprawdę dla wszystkich rozpatrywanych wariantów. Skoro przyjęto, że waga danego kryterium ma być czterokrotnie większa, to powinno oznaczać to, że wyburzenie jednego domu jest czterokrotnie wyżej punktowane od wyburzenia jednego garażu, a nie, że wyburzenia wszystkich domów liczone łącznie są czterokrotnie wyżej punktowane od wyburzenia wszystkich garaży, których jest o wiele mniej. Jest to tylko jeden z bardziej jaskrawych przykładów, jednak analogiczne problemy pojawiły się w całej analizie wielokrotnie, zarówno w zakresie wyburzeń, jak i wielu innych kryteriach, wypaczając ostateczne
wyniki właściwie dla wszystkich wariantów. Kolejnym problemem, na który zwracano uwagę, jest konstrukcja kryterium społecznego. W jego obrębie liczba wyburzeń domów stanowi jedynie część całej punktacji, a waga całego kryterium wynosiła jedynie 15%, podczas gdy na innych inwestycjach drogowych udział tego kryterium bywa nawet ponad dwukrotnie więcej. Wątpliwości budzi także kryterium liczby węzłów drogowych. W praktyce liczba węzłów nie zawsze przekłada się na realną dostępność komunikacyjną. Wariant z mniejszą liczbą węzłów może zapewniać lepszy dostęp do większego obszaru, podczas gdy wariant z większą liczbą węzłów może obsługiwać jedynie niewielkie fragmenty terenu, a w analizie otrzymywał on z automatu wyższą punktację za sam fakt posiadania większej liczby węzłów. Kolejnym przykładem jest kryterium dotyczące natężenia ruchu pozostającego na zastępowanym ciągu drogowym, czyli starej DK7. W tym kryterium punktowano jedynie to, jak dużo ruchu z obecnej Zakopianki zostanie przejęte przez nową S7, całkowicie ignorując to, jakie zmiany dany wariant S7 powoduje w natężeniu ruchu na drogach wojewódzkich i lokalnych. W kontekście planowanej modernizacji obecnej Zakopianki do standardu drogi dwujezdniowej bezkolizyjnej klasy GP bardziej adekwatnym wskaźnikiem byłoby natężenie ruchu pozostającego na drogach niższych klas wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a ten aspekt w ogóle nie został w analizie uwzględniony. Głównym celem planowania sieci drogowej powinno być to, aby układ dwóch planowanych bezkolizyjnych dróg wysokiej klasy, czyli nowej i starej Zakopianki, możliwie najlepiej rozprowadził cały ruch. Wreszcie zwracano uwagę na fakt, że w części kryteriów ekonomicznych nie analizowano pełnych kosztów wariantów w sposób bezpośredni, lecz stosowano wskaźniki pośrednie. Ich porównanie z podanym w tej samej analizie kosztem wariantów pokazywało, że ranking wariantów w kryterium ekonomicznym wcale nie odzwierciedlał faktycznego kosztu inwestycyjnego. Stowarzyszenia mieszkańców wskazywały również szereg innych problemów metodologicznych w zakresie algorytmu i metodologii obliczania wyników analizy wielokryterialnej. Ponieważ dokładne wyjaśnienie wszystkich tych problemów sprawiłoby, że film stałby się bardzo techniczny, to dla zainteresowanych w opisie znajduje się link do szczegółowego, merytorycznego opracowania wykonanego przez Komitet Mieszkańców Południa Krakowa. Na zachętę powiem Wam tylko, że z lektury tego dokumentu dowiecie się m.in. dlaczego w sytuacji, gdy dwa warianty różniły się tym, że pierwszy z nich wymuszał wyburzenie kortu tenisowego, a drugi wyburzenie zarówno tego kortu, jak i sąsiedniego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, to ten drugi wariant otrzymał z tego powodu bardziej korzystną punktację, zaś gdyby dokładnie w tym samym wariancie udało się jednak nie wyburzyć kompleksu, a wszystkie inne aspekty pozostałyby bez zmian, to wariant spadłby niżej w ostatecznym rankingu wariantów. Te i inne problemy, których nie mamy czasu wszystkich teraz omówić, poddają w poważną wątpliwość, czy to, że w oparciu o tak opracowaną punktację, jako najkorzystniejsze zostały wskazane warianty od A do F, oznacza, że były one faktycznie najkorzystniejszymi rozwiązaniami, czy też nie. Podsumowując, dotychczasowe prace nad przebiegiem drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami pokazały skalę wyzwań związaną z tą inwestycją. Gęsta zabudowa ukształtowania terenu, brak rezerwy terenowej oraz duża nieprzychylność części mieszkańców małopolskich gmin. W takim kontekście każdy możliwy wariant rodzi istotne konsekwencje przestrzenne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie dotychczasowe analizy pozwoliły zidentyfikować kilka kwestii, które w przyszłych pracach projektowych mogłyby zostać ponownie przeanalizowane. Należą do nich m.in. sposób rozwiązania nowej trasy z układem autostrady A4, rola węzła Kraków-Skawina czy Kraków-Bieżanów, czy też ewentualne rozważanie wariantów bardziej odsuniętych od Krakowa. Na obecnym etapie najważniejsze wydaje się jedno: aby dalsze prace nad projektem były prowadzone możliwie szybko, ale jednocześnie w sposób transparentny i oparty na rzetelnych analizach. Tylko wtedy możliwe będzie znalezienie rozwiązania, które w największym możliwym stopniu pogodzi potrzeby transportowe regionu z interesami mieszkańców czy ochroną przyrody. Konieczne jest dopracowanie metodologii porównywania wariantów, tak aby wszystkie były oceniane w możliwie porównywalnych warunkach i w miarodajny sposób porównywały ze sobą różne kluczowe aspekty w kryteriach społecznych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne etapy prac prowadzone już na poziomie centralnym przez Generalną Dyrekcję pozwolą wypracować rozwiązanie oparte na możliwie szerokiej analizie wariantów i przesłankach merytorycznych z poparciem strony społecznej.
Potrzeba budowy drogi ekspresowej z Krakowa na południe w rejon Myślenic wydaje się być bowiem poza dyskusją. Również bezdyskusyjne niezbędne jest połączenie drogi S52 z aglomeracją krakowską. Jednak w tym przypadku konieczna jest analiza dwóch wersji układu drogowego. Tej rozpatrywanej do tej pory, czyli połączenia S52 z nową S7 oraz alternatywy polegającej na połączeniu S52 bezpośrednio z A4 przy rezygnacji z łącznika pomiędzy S7 i S52. Dziękujemy za uwagę i tradycyjnie zapraszamy do dyskusji. Scenariusz do filmu napisali Paweł Dwal, Krzysztof Kleiner oraz Michał z forum Sky Scraper City. Natomiast świetne materiały filmowe nagrał Mariusz Grzesik. Każdemu z osobna bardzo dziękuję. Film na pewno będzie miał kontynuację, kiedy pojawią się kolejne informacje na temat wariantów tej drogi. Pozdrawiam, Radek.